Dzień dobry Państwu. Mam bardzo wielki zaszczyt przywitać Państwa na konferencji na szczycie. I nie chodzi mi o to, że jesteśmy wyżej niż 99,99% Warszawy i Polski, tylko chodzi mi o to, że jesteśmy wśród osób, które naprawdę są najważniejsze dla funduszy norweskich tutaj na terenie Rzeczypospolitej. Jest to konferencja poświęcona tak naprawdę rozwojowi przedsiębiorczości i innowacjom. Jednocześnie oczywiście także inauguracja funduszy norweskich w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w imieniu której bardzo serdecznie Państwa witam. Tak samo jak w imieniu norweskiego mechanizmu finansowego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest operatorem programu Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje, wzmacniającego konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, ponieważ wspiera opracowanie i wdrażanie innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług. A taki operator, proszę Państwa, to tak naprawdę bardzo ważny kontakt, bardzo ważna instytucja, ponieważ to właśnie PARP będzie dysponować budżetem programu, czyli wieloma milionami euro dofinansowania, z których ogromna większość pochodzi właśnie z norweskiego mechanizmu finansowego. Mamy wśród nas bardzo zacnych i ważnych gości, dzięki którym ten program właśnie zaczyna ruszać, dokładnie jego trzecia transza. Są wśród nas minister finansów i minister inwestycji i rozwoju, pan Jerzy Kwieciński. Jego ekscelencja ambasador Królestwa Norwegii, pan Olaf Myklebust. Wiceminister inwestycji i rozwoju, pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Wiceminister przedsiębiorczości i technologii, pan Marek Niedużak. Pani Bożena Michałowska-Jach, pierwszy radca ambasady Rzeczypospolitej w Oslo. Przedstawiciel partnera Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z naszego państwa darczyńcy Innovation Norway, pan Magnar Ödelien. A także przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego. I tak to, proszę Państwa, wygląda, ale mamy także w sali osoby, które są bardzo ważne, ponieważ, jak już mówiłem, organizują jako operator i mamy tutaj władzę PARP-u, czyli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, naszego gospodarza. Jest z nami pani Małgorzata Oleszczuk, prezes agencji. Pan Mikołaj Różycki, zastępca prezesa PARP. Oraz pan Adam Banaszak, zastępca prezesa PARP. Panie Adamie, bardzo serdecznie chciałem zaprosić na scenę, poprosić o oficjalne otwarcie konferencji jako naszego gospodarza, no i tego operatora, o którym już wspominałem. Zapraszam serdecznie. Panie ministrze, panie ambasadorze, pani minister, panie ministrze, wszyscy dostojni goście, nie chcę nikogo pominąć. Ja się bardzo cieszę z tak licznej Państwa obecności. Państwa obecność świadczy o tym, że fundusze norweskie są bardzo dobrze kojarzone, że są świetnie również przyjmowane jako pewna sfera wsparcia Polski, no a także wsparcia przedsiębiorczości i że dotychczasowe doświadczenia, o czym świadczy Państwa obecność, jeśli chodzi o wydatkowanie funduszy norweskich, to pasmo sukcesów. Mam nadzieję, że również środki, które trafią w tej perspektywie do przedsiębiorców, potwierdzą to, że jest to istotny element wsparcia polskiej gospodarki, polskiej przedsiębiorczości, a także poprawiania polskiego klimatu, a także również rozwoju innowacji, który napędza gospodarkę. Dziękując wszystkim jeszcze raz za przybycie, chciałem podzielić się tym, z czego jesteśmy dumni jako PARP. To oczywiście tym, że jesteśmy operatorem tych funduszy w Polsce, co nie jest takie powszechne, jeśli chodzi o kraje, które te wsparcie uzyskują. Stąd zwłaszcza jesteśmy dumni, jesteśmy wybrani jako operator tychże funduszy.
Tak jak może Państwo wiedzą, już niedługo ogłosimy 3 programy wsparcia w ramach technologii przyjaznych środowisku, w ramach technologii poprawiających jakość życia i wreszcie są Ja szczególnie także jestem dumny z tego, że specjalny, oddzielny program grantowy będzie przeznaczony dla przedsiębiorczych kobiet, które zajmują coraz większe miejsce w polskim biznesie, oczywiście w światowym także, ale co nas cieszy, także udział przedsiębiorczych pań w polskich przedsiębiorstwach jest coraz większy, ich sposób zarządzania jest często inny, ale także często wręcz lepszy, może bardziej społeczny, może bardziej otwarty na to, co się dzieje w świecie, na zmiany klimatyczne, zmiany społeczne. Także bardzo się cieszę, że w obszarach, o których wspomniałem, przedsiębiorcze kobiety zostaną w sposób szczególny wyróżnione. Ta moja radość to oczywiście także radość z kwoty, która będzie wydatkowana na wsparcie polskiej przedsiębiorczości. Łącznie to 100 milionów euro, które z pewnością wpłynie na rozwój innowacji, na wsparcie ochrony środowiska, na wsparcie obszarów, które mogą się świetnie dalej rozwijać i które szczególnie leżą na sercu naszym norweskim przyjaciołom, stąd nieprzypadkowo wybrane obszary zaangażowania. Teraz trochę konkretów. Te konkrety oczywiście jeszcze się pojawią w następnej prezentacji, która będzie bardziej szczegółowa i w której opowiemy o tym, w jaki sposób i na jakie obszary te środki trafią. Natomiast z radością chcę się z Państwem podzielić informacją, że wczoraj zakończył się proces uzgadniania programu z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli, co było zwieńczeniem prawie 2-letnich przygotowań tego programu. Kolejna dobra informacja to to, że minister przedsiębiorczości i technologii pani Jadwiga Emilewicz podpisała rozporządzenie pozwalające PARP udzielać pomocy finansowej. Prawdopodobnie to rozporządzenie ukaże się jutro. No i wreszcie najważniejsza dobra informacja, że 19 listopada bieżącego roku ogłosimy konkursy, na które rozpoczniemy przyjmowanie wniosków w styczniu i miejmy nadzieję, że do końca marca świetne wnioski od strony polskich przedsiębiorców, tam gdzie się to tylko uda w partnerstwie z norweskimi przedsiębiorcami, trafią do naszej agencji. I w związku z tym będzie to okazja do rozpoczęcia wydatkowania tych środków. Kończąc, chciałem jeszcze podziękować wszystkim tym, którzy mocno zaangażowali się, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy inaugurować wydatkowanie środków norweskiego mechanizmu finansowego dla przedsiębiorców. Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju za zaufanie i powierzenie projektu do realizacji. Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii za wsparcie i patronat nad działaniami agencji. Biuru Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Tu już wspomniałem o ich zasługach. Także naszemu partnerowi Innovation Norway, pracownikom Ambasady Królestwa Norwegii za konstruktywną współpracę i pomoc w przygotowaniu programu. Wreszcie nie mogę zapomnieć także o tych, którzy przygotowywali ten program ze strony agencji. To była, jak wspomniałem, 2-letnia praca i tutaj szczególne podziękowania dla Departamentu Wdrożeń i Innowacji w Przedsiębiorstwach, Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości oraz Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów. Przy przygotowaniu bardzo mocno wsparł nas również Departament Analiz Strategicznych. To duże grono pracowników zaangażowanych po to, abyśmy dzisiaj mogli uruchomić, rozpocząć funkcjonowanie norweskiego mechanizmu finansowego dla naszych przedsiębiorców. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za przybycie, a nam wszystkim tu obecnym życzę sukcesów związanych właśnie z tym programem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Jak rozumiem, słowa rozpoczęcie wydatkowania to te słowa, na które większość z nas czeka, ale żeby takie rozpoczęcie mogło mieć miejsce, było najpierw konieczne podpisanie na poziomie
państw naszych, od całego szeregu programów w nowej trzeciej edycji funduszy. Norwegia podpisała je z Polską najpierw w obszarach edukacja, badania, rozwój lokalny, następnie także kultura, sprawy wewnętrzne, zdrowie i oczywiście to, co nas wszystkich tutaj gromadzi, rozwój przedsiębiorczości i innowacje. Jest z nami, a sygnatariusz tej umowy mamy wśród nas pana Jerzego Kwiecińskiego, ministra finansów i inwestycji i rozwoju, a także, skoro była mowa o przedsiębiorczych paniach, z tegoż właśnie ministerstwa zaraz po panu ministrze wystąpi pani wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. A zatem Perspektywa Polska. Zapraszam serdecznie, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Panie ambasadorze, pani minister, panie ministrze, pani prezes, szanowni państwo. To wielka przyjemność, że możemy dzisiaj uruchomić kolejny program w ramach funduszy norweskich. Mam nadzieję, panie ambasadorze, że jak żeśmy sobie obiecali, że do końca roku wszystkie programy będą uruchomione. Mamy ich w sumie 11, 7 już jest uruchomionych. Dzisiaj kolejny 8 program. A wszystkich programów mamy 11, z czego z tych 11 programów 9 programów jest zarządzanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Ja to podkreślam, bo Polska jest największym beneficjentem funduszy norweskich w Unii Europejskiej. W tej trzeciej edycji mamy do dyspozycji 809 milionów euro z 2802 milionów euro, które są przeznaczone w całej Unii Europejskiej. Ale tutaj no nie tylko kwoty jak gdyby świadczą o wadze tego programu, bo faktycznie jeżeli odniesiemy ten budżet, który my mamy w tej perspektywie norweskiej, tak to nazywamy, na nasze programy, to stanowi on mniej więcej 1% tego, co mamy w polityce spójności. Ale ja często podkreślam, że wizerunek funduszy norweskich jest dużo większy aniżeli te środki. One są po prostu dobrze zaprogramowane i dobrze one są wykorzystywane. O tym zresztą pan prezes Banaszak też wspominał. I myślę, że tak będzie właśnie z tym programem, który będzie wspierał przedsiębiorczość i innowacje. Dla nas jest to bardzo ważny program. Myślę, że nie tylko dla nas, ale w ogóle dla całej Europy jest to ważny program, bo jednym z naszych największych wyzwań w Europie to jest właśnie podniesienie konkurencyjności europejskiej. I wiemy doskonale, że tego nie uda się zrobić bez innowacji. A znowu innowacyjność, możemy powiedzieć, że to jest taki nowy wymiar przedsiębiorczości. Nie wystarcza już w tej chwili być przedsiębiorczym, żeby być konkurencyjnym, trzeba być jeszcze innowacyjnym. I myślę, że ten program będzie nam w tym pomagał. Jest to czwarty z największych programów pod względem wartości. Faktycznie mamy 100 milionów euro w ramach tego programu. 85 milionów euro to będą środki pochodzące z funduszy norweskich. 15 milionów euro to jest nasz wkład krajowy. Tym programem po raz pierwszy będzie zarządzała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, dlatego że w poprzedniej edycji operatorem dla poprzednika tego programu był Innovation Norway, czyli nasz partner po stronie norweskiej. Także cieszę się, że korzystamy z tamtych doświadczeń, że tym razem to już nasza krajowa instytucja, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie ten program realizowała we współpracy z partnerami z Norwegii. Tu chciałbym podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Oczywiście z tego programu będą korzystały polskie firmy, bo ten program jest tutaj realizowany w Polsce. Ale chcielibyśmy, żeby dzięki temu programowi nawiązały się lepsze więzy gospodarcze pomiędzy gospodarką polską i norweską, czyli między firmami polskimi i norweskimi. To jest również dla nas bardzo ważny cel. Będziemy wspierać zieloną gospodarkę, będziemy wspierać błękitny rozwój i to wydaje mi się, co jest również bardzo ważne, że będziemy wspierać przedsiębiorczość, innowacyjność wśród kobiet. Zresztą to widać. Za program odpowiada pani minister Jarosińska-Jedynak, która jest kobietą. Szefem PARP-u jest również kobieta, także widzicie państwo, rządzą nami kobiety. I też nieprzypadkowo Polska jest
bardziej przedsiębiorczym krajem, aniżeli średnio mamy to w Unii Europejskiej. Co trzecia firma w Polsce jest zarządzana przez kobiety i to się nie zmienia. Więc myślę, że z tego punktu widzenia ten nasz program wsparcia przedsiębiorczości i innowacji będzie miał swoją bardzo ważną rolę. Także myślę, że jak spotkamy się za jakiś czas, to będziemy mogli podsumować i powiedzieć, że to jest dobry program dla Polski, również dla Norwegii ze względu na budowanie tych naszych wzajemnych relacji, ale również, że to jest dobry program dla gospodarki. Panie ambasadorze, jeszcze raz dziękuję za współpracę, dziękuję Innovation Norway za współpracę i liczę na tą dalszą współpracę również w ramach tego programu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze, panie ambasadorze. Dokładnie rządzą wami kobiety i do tego jeszcze 2 Małgośki. Szanowni Państwo, oczywiście tak jak wspominaliśmy, mówimy o zielonej gospodarce, mówimy o błękitnej poprawie jakości środowiska, ale nie zapominajmy też o kolorze żółtym. Kolorze dostępności, czyli mówimy o poprawie jakości życia. Szanowni Państwo, w ramach środków, które są przeznaczone na wsparcie tego typu działań, będziemy mogli również wspierać produkty i usługi poprawiające jakość życia osób z niepełnosprawnościami, ale również i osób starszych. Dlatego niezmiernie miło mi uczestniczyć dzisiaj w tym wydarzeniu, ponieważ oprócz tego, że odpowiadam za środki norweskie, odpowiadam również za rządowy program Dostępność Plus. Więc to bardzo cieszy, kiedy przedsiębiorcy chcą się angażować w tego typu działania i nie tylko poprawiać jakość środowiska, co jest bardzo ważne, ale również poprawiać jakość życia osób z niepełnosprawnościami i seniorów, bo za chwilę my sami będziemy musieli korzystać z tego typu rozwiązań. Ale bardzo ważne, tak jak pan minister powiedział, są przedsiębiorcze kobiety. Przedsiębiorcze kobiety, które w tej edycji będą mogły starać się o granty w wysokości nawet do 200 000 euro. Więc są to środki, które pomogą rozwinąć swoją przedsiębiorczość, pozwolą wprowadzić i wdrożyć nowe technologie i nowe produkty w zarządzanych przez nie firmach. Szanowni Państwo, bez innowacyjności nie będziemy mogli mówić o rozwoju. Dlatego tak bardzo ważne są środki, które inwestujemy w innowacyjne rozwiązania. Jeżeli mówimy o środkach, które są przeznaczone na zielone technologie, mówimy o wsparciu nawet do 1 miliona euro. W przypadku błękitnych technologii mówimy o środkach w wysokości do 2 milionów euro. Więc są to środki, dzięki którym będziecie mogli Państwo poprawiać, a my będziemy mogli z tego korzystać, jakość środowiska. Szanowni Państwo, nie bójcie się inwestować. Innowacyjność nie jest taka straszna, jakby się wydawało. Nie zawsze mówimy o technologiach kosmicznych, ale również i tych zielonych i niebieskich. Gratuluję nam samym, że udało nam się doprowadzić program do podpisania. Dziękuję panu ambasadorowi za współpracę. Dziękuję pracownikom punktu kontaktowego, bez których nie byłoby nas tutaj dzisiaj i nie moglibyśmy rozmawiać. PARP-owi gratuluję. Myślę, że jest to odpowiednia instytucja do tego, żeby współpracować z przedsiębiorcami, bo robi to świetnie od wielu, wielu lat. Ale też mam nadzieję, że Innovation Norway podzieli się dobrymi praktykami w tym zakresie. Gratuluję nam wszystkim tego, że będziemy mogli korzystać z dodatkowych środków na rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności, a przedsiębiorczym kobietom trzymam za Was kciuki i życzę Wam dużo, dużo sukcesów w realizacji projektów. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Teraz już wiemy, co będziemy robić, czy co chcemy robić z pieniędzmi, które będą do nas płynąć z Norwegii i za które bardzo serdecznie dziękujemy na ręce pana ambasadora Królestwa Norwegii, którego bardzo serdecznie proszę o zabranie głosu. Dzień dobry. Ministers, Madam President, I am really thrilled to see so many of you attending this meeting today. As the ministers have said, this is a very important program, 1 out of 11 under the
EEA and Norway grants. It's a big one and it's an important one. Since I arrived as the Norwegian ambassador to Poland almost 2 years ago, a lot of work has gone into planning how to best spend the 3.5 almost billion zloty that will be spent under the grants over the coming 5 years. A lot of hard work, not least among our Polish friends, have been done over the past 2 years. Now, as the minister said, we have launched most of the programs, and we have finally reached the stage where we can actually put the grants into use and make things happen out there in businesses, in communities. This program has been designed to help Polish companies from different sectors of the economy in greening their activities and becoming even more environmentally friendly. Like the company Protec in Zator that I visited, which now produces greener heating boilers in a more environmentally friendly way, helping business and helping the environment. The excellent outcomes of this program in the previous editions of the grants have resulted in a common decision between Norway and Poland to actually quadruple the allocation, and this time it's a total of 100 million euros that will be spent. It's aiming at greening the economy, as mentioned before, promoting innovation, competitiveness, and cooperation between companies and research institutions from Poland and Norway. It is worth noting, I believe, that previously every third project was implemented with a partnership between Poland and Polish and Norwegian companies. And this time the ambitions are even bigger. The grants will create platforms where possible project partners from Poland and Norway can meet and hopefully develop ideas for joint green projects. And I'm very pleased again to see that representatives of both Polish and Norwegian companies are here today to already start up that important work. I often stress that the grants are all about people, about creating better lives. They're also about believing in people who have dreams and who have good ideas. That is one of the reasons why this program is also focused on supporting female entrepreneurs to make them stronger, their business more competitive and green, and to enhance their potential to grow in the market. Because if we do not have the fullest possible participation of women in business and society and politics, we all lose out. The fullest possible participation of women is a benefit to all of us. In the previous years, it was, as mentioned, the Norwegian state agency Innovation Norway, which was the operator. This time, PARP has been tasked to manage the program with Innovation Norway as a donor program partner. And I strongly believe that this new setup will be of mutual benefit to the beneficiaries as well as to the institutions involved. The grants have financed thousands of projects all over Poland for over a decade on a variety of themes such as the environment, energy, health, research, civil society, justice sector, and culture. Environment-related issues have enjoyed the most funding from the EEA and Norway grants. Now, today, a new chapter of the Norway grants saga opens, and it's up to all of us here and many others to produce the best possible results. And with the interest already expressed, also by your participation here, I am confident that we will see great results for Polish businesses, for Norwegian businesses, for the environment, for female entrepreneurs, and for all of us through this program. Thank you very much for your attention. Serdecznie dziękujemy, panie ambasadorze, za
informację o tym naszym nowym rozdziale sagi, której na imię Norway Grants. Faktycznie zainteresowanie widać wielkie. Widzę, część z Państwa z tyłu sali stoi, bardzo nam przykro, ale też bardzo się cieszymy, że jest Państwa aż tylu. I tak jak pan ambasador raczył zauważyć, że jest pewien, że będziemy wspólnie działać na rzecz środowiska, na rzecz kobiet i na rzecz przedsiębiorczości i technologii, wspominając swoją wizytę w Zatorze, gdzie w tej chwili kotły są produkowane już w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Pozwalam sobie zaprosić teraz pana ministra Marka Niedużaka z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, bo przecież takie kotły to przedsiębiorczość, a to, że mniej nam szkodzą, to technologia. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o kotły, to przypomnę, że jedną z największych batalii naszego ministerstwa w poprzedniej kadencji to właśnie była ustawa, którą potocznie, najpierw rozporządzenie, później ustawa potocznie właśnie nazywano antykopciuchową, dotyczącą właśnie kotłów, ponieważ również walka z niską emisją jest bliska sercu naszego ministerstwa. W związku z czym, szanowny panie ministrze, szanowny panie ambasadorze, szanowny pani minister, pani prezes, wszyscy goście. Powiem w ten sposób. Jest wielkim wyzwaniem przemawiać po tak dostojnych mówcach. W związku z czym postaram się skrócić swoją wypowiedź, nie powtarzać się z jednym zastrzeżeniem, ponieważ mnóstwo rzeczy już zostało powiedziane, z którymi po prostu trzeba się zgodzić. Mówiące zarówno o wielkich zaletach funduszy norweskich, właśnie dużo większych niż ta kwota, tak jak pan minister wskazał, bo świetnie zaprogramowanych i rzeczywiście, jeśli tak można powiedzieć, dokładnie wycelowanych w takie cele, które są nie tylko bliskie sercu naszych norweskich przyjaciół, jak to powiedział któryś z moich przedmówców. Ja bym chciał podkreślić, że one są również bardzo ważne dla nas, ponieważ my mamy za sobą lata świetnego rozwoju gospodarczego, czym oczywiście powinniśmy się chwalić, musimy być dumni, ale musimy też mieć świadomość tego, że żeby zachować taki wzrost gospodarczy, kolejnym wyzwaniem dla nas jest ten rozwój bardziej zrównoważony w warunkach właśnie ograniczenia emisji, w warunkach gospodarki obiegu zamkniętego. Nasza gospodarka musi iść w tym kierunku, od tego nie ma odwrotu. I w tym kierunku idzie również opracowywana teraz w Ministerstwie Przedsiębiorczości strategia produktywności. W tym kierunku oczywiście szła strategia odpowiedzialnego rozwoju, która jest takim tutaj fundamentem myślenia na poziomie rządu o rozwoju gospodarczym Polski. Także te cele, te obszary, do których adresowane są fundusze norweskie, są też jak najbardziej bardzo ważne dla nas i również i naszym sercom powinny być bliskie. A teraz chciałbym powiedzieć tą jedną rzecz, gdzie zastrzegłem sobie prawo do powtórzenia, bo to już było tutaj wielokrotnie mówione. Niemniej dla mnie też osobiście jest to bardzo ważne, nie tylko z tego względu, że moją szefową jest kobieta i nie tylko ze względu tego, że pozwolę sobie taki wtręt osobisty, moja mama jest przedsiębiorcą. Bardzo mnie szczególnie cieszy właśnie tutaj ta pula środków przeznaczonych dla wsparcia dla kobiet przedsiębiorców i wiem, że się powtarzam, niemniej naprawdę wydaje mi się, że tak jak Polska jest kobietą, przedsiębiorczość to zawsze moja szefowa powtarza, przedsiębiorczość w Polsce też jest rodzaju żeńskiego i no, przyszłość też myślę, że należy do kobiet. Także bardzo, bardzo cieszy mnie też ten element. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie. Pan minister Kwieciński był pierwszą osobą, która zwróciła uwagę na zieloną gospodarkę, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała to miejsce, proszę Państwa, nieprzypadkowo. Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w takim miejscu, które słynie z tego, że jest zbudowane przy pomocy technologii przyjaznych środowisku.
Warsaw Spire jest pierwszym budynkiem, w którym nowoczesny system wymiany cieplnej pozwala na to, żeby odzyskane ciepło z instalacji potem wykorzystywać czy to do ogrzewania, czy to do ochładzania, w zależności od tego, jak użytkownicy sobie wybiorą, jakie są ich potrzeby, a moc znamionowa tych wszystkich urządzeń to bagatela 7 MW. Nie wiem, czy poskromili demona Maxwella, może jest tutaj jakiś fizyk i mi to wyjaśni, natomiast tutaj nawet windy odzyskują energię i jeżdżą tak, żeby pokonać jak najmniej pięter, czyli zużyć jej jak najmniej. Materiały wykończeniowe, czyli to, co mamy na szybach, które nas otaczają, mają bardzo wysoką izolacyjność termiczną, utrzymują odpowiednią temperaturę wewnątrz, a także jesteśmy cały czas w miejscu bardzo dobrze doświetlonym światłem naturalnym, czyli możemy też mówić o poprawie jakości życia nas przez tych kilka godzin, osób tu pracujących przez cały czas pracy. Również z ekologią związane są te niewielkie prezenty, które Państwo otrzymaliście. Oprócz tego, że są one opakowane w papier, a nie w żaden plastik. Jest tam butelka, która pozwoli, była mowa, a pani minister mówiła o niebieskiej ekologii. Możemy korzystać teraz z kranówki, nie musimy kupować butelek plastikowych, mamy butelkę do filtrowania wielokrotnego użytku. Oprócz tego także długopis, który w przeciwieństwie do mojego jest zrobiony z drewna oraz notes oprawny w korek. Pewnie powinienem teraz coś powiedzieć na temat zawartości programu, bo przechodzimy do części merytorycznej, przechodzimy do prezentacji, ale boję się, bo to jest bardzo szczególna data, 30 października. W 1938 roku CBS wyemitowało w Stanach Zjednoczonych słuchowisko Wojna Światów Orsona Wellesa. Skończyło się to tak, że ludzie uciekali z mieszkań, porzucali samochody, ponieważ wydawało im się, że Marsjanie naprawdę zaatakowali. Po to, żeby nie wywołać wśród państwa masowej paniki, gdybym pomylił miliony z miliardami czy jakieś inne rzeczy, pozwolę sobie teraz oddać głos tym, którzy na pewno się nie pomylą i przekażą jak najlepsze informacje. Pierwszą z nich będzie pani Izabela Wójtowicz z PARP-u. Zaprezentuje nam cały program Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje. Bardzo serdecznie zapraszam. Dzień dobry, szanowni państwo. Bardzo mi miło mieć tę możliwość, żeby powiedzieć do tak szacownego grona kilka słów na temat, który dobrze znam, bo rzeczywiście spędziłam w tym temacie już prawie 2 lata, czy z tym tematem prawie 2 lata, współpracując z przedstawicielami wszystkich tych szacownych instytucji, o których tutaj już moi przedmówcy wiele ciepłych słów powiedzieli. Ja mogę tylko od siebie potwierdzić, że rzeczywiście współpraca układała nam się bardzo dobrze, bardzo efektywnie i konstruktywnie. Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie jest to koniec tej współpracy, tylko tak naprawdę początek. I powiem szczerze, że już nie mogę się doczekać do tego, żebyśmy rzeczywiście przeszli od tej fazy programowania, od tej fazy przygotowania do praktyki i do tego, żebyście państwo, przedsiębiorcy mogli zacząć z tych środków korzystać. Natomiast żebyście państwo mogli z tych środków dobrze korzystać i żebyście państwo lepiej rozumieli, jakie projekty tutaj można składać, z jakimi projektami tutaj można przychodzić, moja prezentacja jest w ten sposób przygotowana, żebyście właśnie państwo mogli to lepiej, efektywnie zrobić. Pierwszy slajd dotyczy tak naprawdę podsumowania tego, czy zwizualizowania tego, co tutaj już też moi przedmówcy powiedzieli. Jaki jest cel norweskiego mechanizmu finansowego, jaki jest cel programu Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje finansowanego czy realizowanego w ramach norweskiego mechanizmu finansowego i jakby informacja o tym, że PARP jest operatorem tego programu, a budżet tego programu dla przedsiębiorców to jest 93 700 000 euro. Ja za chwileczkę dokładniej powiem, jak on jest podzielony na te wszystkie obszary, które też tutaj były bardzo mocno sygnalizowane.
Natomiast pierwszy temat, czyli jaki jest cel norweskiego mechanizmu finansowego? Wyrównywanie różnic w rozwoju gospodarczym, w rozwoju społecznym, ale jednocześnie zrównoważony rozwój i jednocześnie zbliżanie przedsiębiorców czy podmiotów z Polski i podmiotów z Norwegii, czyli zacieśnianie współpracy pomiędzy krajami darczyńcy, czyli Królestwa Norwegii i Polską, która jest krajem obdarowanym. Natomiast sam program Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje to program, który ma na celu osiągnięcie rozwoju beneficjentów tego programu, czyli przedsiębiorców, wzrost ich działalności w wymiarze gospodarczym, czyli tak naprawdę w tym podstawowym wymiarze, w jakim przedsiębiorcy działają, ale jednocześnie w taki sposób, żeby to było jeszcze bardziej przyjazne środowisku, czyli żeby sprzyjać temu zrównoważonemu rozwojowi. Też chcielibyśmy, żeby przedsiębiorcy zacieśniali współpracę, nawiązywali więcej relacji z swoimi partnerami z Norwegii. Tymi partnerami będą mogli być przedsiębiorcy, ale nie tylko. To będą mogły być też inne podmioty, na przykład jednostki naukowe. Chcemy, żebyście Państwo się wymieniali swoimi doświadczeniami i korzystali ze swoich najlepszych praktyk przy realizacji tych projektów, które będziemy już w przyszłym roku wspierać. Teraz mały problem techniczny. Mam taki slajd, który opowiada o tym, jakie mamy wskaźniki programu. Bo oczywiście program ma swoje cele wyrażone jakościowo, ale też musimy je w jakiś sposób sparametryzować. I te cele są sparametryzowane w taki sposób, że chcemy osiągnąć określone czy wprowadzić określone rozwiązania w firmach, wprowadzić nowe rozwiązania, nowe produkty, nowe technologie w określonych wartościach liczebnych, które mają właśnie przełożyć się tak naprawdę na te rezultaty programu. Rezultaty programu rozumiane jako wzrost obrotów w firmie, wzrost zysków w firmie, ale jednocześnie też ten wymiar środowiskowy, żeby był sparametryzowany, czyli żeby zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do środowiska. Mamy wskaźnik określony, że musimy w ramach, czy przedsiębiorcy, którzy wezmą udział w ramach tego programu, w rezultacie swoich projektów łącznie zmniejszą roczną emisję dwutlenku węgla o 100 000 ton. Kolejny wskaźnik środowiskowy to jest zmniejszenie zużycia energii o 135 gigawattogodzin. Mamy też tutaj wskaźnik dotyczący tego, żeby zmniejszyć zużycie materiałów, żeby zmniejszyć zużycie odpadów, ewentualnie żeby zwiększyć ponowne wykorzystanie odpadów w ramach działalności albo po prostu ograniczyć wytworzenie tych odpadów. Także tego typu aspekty należy mieć na uwadze, przygotowując się do wzięcia udziału w tym programie. Czyli z jednej strony musimy mieć na uwadze rozwój i to, że powinniśmy pozyskać nowe rynki, powinniśmy pozyskać nowych klientów, żeby zwiększyć nasze obroty, ale z drugiej strony chcemy to zrobić w taki sposób, żeby nasza działalność w mniejszym negatywnie stopniu odbijała się na środowisku, czyli żebyśmy to robili w sposób przyjazny dla środowiska. I teraz chciałam powiedzieć, jak wygląda konstrukcja tego programu, jeśli chodzi o te obszary, które tutaj były już wcześniej zasygnalizowane bardzo mocno, czyli obszar zielonych technologii, obszar niebieskiego wzrostu i obszar technologii dobrobytu, czyli to jest to, co pani minister nazwała tym żółtym obszarem. W tych trzech obszarach ten program będzie działać. Natomiast mamy przygotowane, czy planujemy tutaj uruchomić 3 nabory, każdy odrębnie w każdym z tych obszarów. Te 3 nabory mają już przydzielone, określone alokacje finansowe w ramach tej łącznej, dedykowanej alokacji. Na technologie zielone mamy przeznaczone 50 milionów euro. Na innowacje w obszarze wód morskich lub śródlądowych mamy przeznaczone 10 milionów euro.
18 milionów i 700 tysięcy to jest budżet technologii poprawiających jakość życia, czyli tych technologii żółtych. Natomiast budżet tego schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet to jest 15 milionów euro. I ten budżet, czy ten program, też trzeba o tym pamiętać, że każdy projekt, który będą składały przedsiębiorcze kobiety do tego programu, musi być przygotowany w którymś z tych 3 obszarów priorytetowych programu. Czyli albo musi być w obszarze zielonych technologii, albo w obszarze niebieskich technologii, albo w obszarze technologii żółtych. Udało się. I jeśli chodzi o takie dokładniejsze informacje dotyczące obszaru technologie przyjazne środowisku, czy zielone technologie. Tutaj przewidujemy dofinansowanie projektu na poziomie do 1 miliona euro. Przedmiotem projektu powinno być wdrożenie innowacji, bo też ten aspekt wdrażania nowych rozwiązań w firmie jest tym aspektem, który musimy mieć koniecznie na uwadze, przygotowując projekty. Czyli albo powinniśmy wdrożyć jakiś nowy proces w firmie, albo zmodyfikować znacząco proces w firmie, albo wdrożyć nową technologię, ale może to być również przygotowanie nowego produktu albo zmodyfikowanie tego produktu, który do tej pory oferowaliśmy na rynku, też po to, żeby właśnie pozyskać nowych klientów i żeby poprawić wskaźniki ekonomiczne swojej działalności. Jednocześnie w tym projekcie musimy pamiętać o tych aspektach środowiskowych i o tym, że też musimy się przyczynić tutaj do osiągnięcia tych celów programu w wymiarze wymiernym, czyli powinniśmy pamiętać, że powinniśmy mieć zmniejszone zużycie energii albo ograniczoną emisję, albo ustaloną wartość ponownie zmniejszenia produkcji odpadów na przykład. Także to są takie aspekty podstawowe, charakteryzujące obszar innowacji przyjaznych środowisku, czyli ten obszar zielonych technologii. W obszarze innowacji dotyczących wód morskich lub śródlądowych mamy w ofercie wsparcie do 2 milionów euro dla jednego projektu, dla jednego przedsiębiorcy. Tutaj też przedmiotem projektu musi być wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie. Też to może być innowacyjny proces, może być innowacyjna usługa, innowacyjna technologia, też to może być opracowany nowy produkt. To zależy wszystko od tego, jaka jest specyfika działalności danego przedsiębiorcy, co będzie mu potrzebne do rozwoju. I oczywiście w związku z tym, że to są projekty skierowane dla takich firm, które działają w tej branży czy w obszarze związanym z wodami morskimi lub śródlądowymi, też będą tutaj mile widziane projekty, w których wskutek realizacji tego projektu będą osiągnięte te pozytywne efekty środowiskowe, czyli na przykład będą prowadziły do zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska, czy chociażby tych wód, w obszarze których te przedsiębiorstwa będą działać. Natomiast cały czas jednocześnie musimy pamiętać o tym, że my musimy w wyniku tego projektu pójść o krok dalej, czyli jeszcze poprawić swoją pozycję gospodarczą. W obszarze technologii poprawiających jakość życia, czyli tak zwanych welfare technologies, mamy troszeczkę inną specyfikę projektów. Też musimy wdrożyć innowacje i też powinniśmy w wyniku projektu poprawić swój rozwój, czyli urosnąć tak naprawdę biznesowo, natomiast troszeczkę inną drogą. Tutaj wymogiem tego programu jest, żeby w ramach projektu przedsiębiorca opracował produkt, który będzie właśnie skierowany do jednej z tych wrażliwych grup społecznych, o których też pani minister wspomniała, czyli to może być produkt, który poprawi jakość życia osób z jakimiś ograniczeniami funkcjonalnymi albo na przykład osób starszych.
ten produkt ma być przygotowany w taki sposób, żeby odpowiadać na potrzeby tego końcowego użytkownika. W ramach projektu będzie można sfinansować cały proces przygotowania tego produktu, włącznie z przetestowaniem tego produktu z tymi końcowymi użytkownikami, tak żeby ostatecznie to, co zostanie klientom zaoferowane, rzeczywiście przyczyniło się do tych celów, które akurat w tym schemacie chcielibyśmy osiągnąć, czyli że będzie określonym grupom osób łatwiej funkcjonować, łatwiej żyć, jakość ich życia się poprawi. Dofinansowanie w tym schemacie maksymalne to jest 2 miliony euro. Kolejny schemat, czwarty w ramach naszej układanki, którą w programie zawarliśmy, to jest właśnie instrument przeznaczony dla kobiet, a właściwie dla przedsiębiorczych kobiet, czyli dla kobiet, które prowadzą działalność gospodarczą, albo dla takich podmiotów, w których kobiety podejmują decyzje w firmie. Czyli są to takie firmy, w których kobieta jest współwłaścicielem i jednocześnie ma wpływ na podejmowanie decyzji. W ramach tego schematu mamy wsparcie oferowane pojedynczym przedsiębiorcom na poziomie do 200 000 euro. Natomiast w ramach tego schematu też przedmiotem projektu powinno być wdrożenie innowacji. Też można opracować jakiś nowy produkt, można zmodyfikować swoją ofertę, ale można też wprowadzić wewnątrz organizacji jakąś zmianę, zmienić technologię, poprawić technologię, zmienić procesy. I tutaj na pewno istotnym elementem dla takiej firmy prowadzonej przez kobiety jest to, że będzie mogła ona też skorzystać ze wsparcia na tak zwany mentoring. Tutaj kwalifikowane tylko w tym schemacie są usługi mentoringowe, takie usługi takich osób, które pomogą kobiecie prowadzącej biznes przezwyciężyć trudności związane zarówno czy z branżą, czy z rynkiem, czy z miękkimi umiejętnościami dotyczącymi prowadzenia firmy, po to, żeby zwiększyć szansę, że ona osiągnie na rynku sukces. Także to jest taki wyróżnik, można powiedzieć, tego schematu i chcielibyśmy, żeby panie prowadzące biznesy też z tego korzystały, bo uważamy, że jest to element, który bardzo pozytywnie skutkuje na dalszą działalność firm. Taka współpraca, kooperacja, dzielenie się przez osoby z określonym doświadczeniem swoją wiedzą jest bardzo wartościowe dla dalszej działalności. I teraz mam taką troszeczkę już bardzo dokładną informację na temat tego, jakie są tak naprawdę warunki wejścia do tego programu, bo program jest skierowany do przedsiębiorców z sektora MSP, ale też są tutaj określone takie minimalne warunki, jeśli chodzi o te duże schematy grantowe. I one są troszeczkę inne w poszczególnych schematach. Jeśli chodzi o technologie zielone, mamy warunek, że firma z sektora MSP musiała mieć w jednym z 3 ostatnich zamkniętych lat obrotowych określony poziom przychodów. Ten poziom został ustalony na poziomie 140 000 euro. W schemacie niebieskim i w schemacie żółtym ten poziom został ustalony na poziomie 20 000 euro. Czyli tak naprawdę te schematy są skierowane do firm, które już działają na rynku i już mają jakąś historię swojej działalności i już mają pewne osiągnięcia. Natomiast w przypadku schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet te warunki wejścia nie obowiązują. Tutaj nie ma ustalonego limitu minimalnych przychodów, żeby się kwalifikować do programu. Trzeba być przedsiębiorcą z sektora MSP i trzeba być przedsiębiorczą kobietą, czyli albo właśnie mieć biznes prowadzony w formie osoby, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, albo w innej formie, ale tam kobieta musi być kobietą decyzyjną w firmie i mieć wpływ na to, co się w tej firmie dzieje. Takie są podstawowe wymogi, które trzeba spełnić, żeby ubiegać się o wsparcie. Nie są one bardzo wyśrubowane, więc myślę, że tutaj bardzo wielu przedsiębiorców ma szansę i będzie miało możliwość, żeby się zastanowić nad tym, żeby z tego programu skorzystać.
teraz znowu mam jakiś mały problem techniczny, ale przezwyciężyłam go chyba zbyt szybko. Jeszcze raz, dobrze. Tutaj chciałabym Państwu zasygnalizować, bo to oczywiście też jest jakby zawsze ciekawe dla przedsiębiorcy, co tak naprawdę można sfinansować w ramach projektu. I rzeczywiście w tym programie oferta jest bardzo różnorodna, bogata i jednocześnie na pozór skomplikowana. Natomiast uważam, że nie trzeba się jakby przejmować czy bardzo stresować tym, że tutaj mamy rzeczywiście dużo tych możliwości, tylko raczej trzeba się z tego cieszyć, bo dzięki temu będzie można przygotować projekt, który będzie w lepszym stopniu dostosowany do sytuacji i potrzeb firmy. Generalnie można powiedzieć, że będziemy mogli dofinansować różnego rodzaju wydatki. Będą to mogły być zarówno wydatki inwestycyjne, jak i wydatki tak zwane miękkie, czyli wydatki na przykład na usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych. Wydatki na prace rozwojowe. Firmy będą też mogły dopracowywać czy opracowywać swoje projekty, czyli tak naprawdę jeszcze prowadzić badania nad swoim pomysłem. Będziemy też mieć tutaj możliwość sfinansowania takich czynności przygotowawczych czy takich elementów przygotowawczych niezbędnych do tego, żeby uplasować produkt na rynku, jak testowanie, znakowanie, certyfikacja. W przypadku projektów realizowanych z tych dużych grantów kwalifikowane też będzie dodatkowe zabezpieczenie umowy, bo też będziemy mieć takie możliwości, czy takie warunki, że jeżeli przedsiębiorca będzie finansował swój projekt zaliczką, będzie musiał tą zaliczkę zabezpieczyć, natomiast koszty tego zabezpieczenia będzie mógł przewidzieć w projekcie i one będą mogły zostać sfinansowane. Zagraniczne podróże służbowe. Skoro mówimy o projektach partnerskich i poszukiwaniu partnerów i kontaktach z partnerami, jeśli realizacja projektu będzie wymagała takich kontaktów, też można to w budżecie projektu przewidzieć. To, co będzie też można sfinansować, to są dodatkowe koszty inwestycji tak zwanych środowiskowych. Jeśli biznesowa inwestycja, biznesowy cel projektu będzie też wymagał tego, żeby zainwestować w kwestie dotyczące poprawionych, nowych, bardziej efektywnych źródeł energii, też elementy tych kosztów będzie można zawrzeć w projekcie. Co jest też ciekawe w ramach tego programu, to, że w obszarze wód morskich i śródlądowych przewidzieliśmy wsparcie na porty morskie lub śródlądowe. W związku z tym małe porty prowadzone przez przedsiębiorców z sektora MSP będą mogły sfinansować inwestycje w infrastrukturę portową. I tego do tej pory w ofercie PARP-u nie było. To jest całkowita dla nas nowość. Myślę, że też jesteśmy ciekawi, jakie tutaj projekty w tym obszarze przyjdą, czy przyjdą. Chcielibyśmy takie projekty zobaczyć i zobaczyć, jakie są ich efekty, bo w przypadku takich projektów zarówno biznesowe, jak i te środowiskowe cele też można bardzo dobrze osiągnąć. Także wachlarz tych rodzajów wydatków, które można sfinansować, jest szeroki. Trzeba się zastanowić, co jest dla firmy potrzebne i co jest niezbędne do tego, żeby osiągnąć cel projektu i sobie taki projekt przygotowywać. Powiem o tym, chociaż wiem, że to dla Państwa na pewno jest jeden z tych mniej ciekawych aspektów, jeśli chodzi o przygotowanie projektów finansowanych ze środków publicznych, że projekty w ramach tego programu będą objęte pomocą publiczną lub pomocą de minimis i te rodzaje pomocy publicznej to są albo regionalna pomoc inwestycyjna, tutaj mamy dofinansowanie w zależności od wielkości firmy i lokalizacji inwestycji do 70% wydatków kwalifikowalnych, będziemy mieć pomoc na doradztwo do 50% wydatków kwalifikowanych, na prace rozwojowe do 45% kosztów kwalifikowalnych, pomoc na wspieranie innowacyjności, pomoc na ochronę środowiska, no i pomoc właśnie na te porty morskie lub śródlądowe. W ramach pomocy de minimis będą sfinansowane koszty mentoringu, koszty zabezpieczeń, a także koszty usług doradczych w przypadku projektów realizowanych w programie małych grantów. I dzięki temu intensywność wsparcia
dla przedsiębiorczych kobiet będzie wyższa niż standardowo, gdyby była finansowana w ramach usług doradczych, bo będzie wynosiła 85% zamiast 50%. Także to, mam nadzieję, będzie też zachęcające dla firm prowadzonych przez kobiety, żeby akurat z tego schematu skorzystać. I element też, o którym chciałam powiedzieć, na którym nam też bardzo zależy, o którym też moi przedmówcy wielokrotnie wspominali, czyli projekty partnerskie. W tym instrumencie zachęcamy Państwa do tego, żeby przygotowywać projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami z Norwegii. Takie projekty będą miały preferencje, będą miały po prostu dodatkowe punkty w procedurze oceny projektów, więc przygotowanie projektu wraz z partnerem norweskim zwiększa szanse uzyskania dofinansowania. Takie projekty będą mogły polegać no przede wszystkim będą mogły być robione we współpracy z przedsiębiorcami albo z innymi podmiotami, z jednostkami naukowymi. Przedsiębiorca z Polski i partner z Norwegii muszą wspólnie realizować wspólny cel projektu i każdy musi mieć określone zadania w projekcie i być w realizację tego projektu zaangażowany. Także żeby taki projekt przygotować, trzeba już rzeczywiście zacząć myśleć o tym i szukać potencjalnych partnerów. Na ten cel też przewidzieliśmy instrument wsparcia. Można powiedzieć, patrząc na jego budżet instrumencik, bo to jest 60 000 euro i wsparcie, które my nazywamy tak zwanymi travel grantsami, to jest wsparcie na utworzenie partnerstw, czyli na podjęcie takich działań, które mają na celu nawiązanie partnerstwa, dogadanie się z partnerem z Norwegii, żeby przygotować później do programu projekt partnerski. I tutaj przewidzieliśmy wsparcie takiej wysokości, można powiedzieć, ryczałtowej na jeden projekt, dla jednego przedsiębiorcy 1200 euro. I ten nabór też będziemy wkrótce uruchamiać, właściwie pewnie jednocześnie z tym naborem głównym. Jeśli chodzi o tak zwaną oś czasu, to jesteśmy w tym momencie tak naprawdę w środku tej planszy, bo jesteśmy właściwie w tym miejscu, gdzie mamy już prawie podstawę prawną. Już za chwileczkę będziemy mogli program uruchomić i otworzyć nabór. Otworzenie naboru wniosków we wszystkich tych 4 schematach głównych grantowych jest planowane na 7 stycznia przyszłego roku, a sam nabór potrwa do 31 marca przyszłego roku. Następnie wszystkie te projekty państwa będziemy oceniać je we współpracy z ekspertami zewnętrznymi, ale też we współpracy z partnerem programu, czyli z Innovation Norway. I myślę, że na przełomie 3-4 kwartału przyszłego roku, czyli mniej więcej za rok, będziemy mieć już listy projektów, które będą wspierane w programie. I realizacja projektów będzie mogła się rozpocząć i przedsiębiorcy będą mogli już powoli zacząć szykować te rezultaty, które na końcu chcemy wszyscy osiągnąć. Mam nadzieję, że te rezultaty będą co najmniej tak dobre jak te, które były osiągnięte w poprzedniej perspektywie finansowej, kiedy operatorem programu było Innovation Norway. Liczę na to, że przedsiębiorcy będą chętnie korzystać z tego programu i że przyjdą z ciekawymi projektami, które w pełni nam się wpiszą w jeden z tych 3 obszarów. No i też, że bardzo zachęcimy kobiety do tego, czy przedsiębiorcze kobiety do tego, żeby też z tych środków skorzystały. Także bardzo zapraszam Państwa do tego, żeby rozważyć udział w programie. Tak jak Pan Prezes tutaj wcześniej powiedział, 19 listopada na stronie internetowej PARP-u zostanie opublikowane ogłoszenie i dokumentacja taka już jeszcze bardziej konkretna, gdzie będziecie Państwo sobie mogli wszystkie zasady konkursu przeczytać, zapoznać się z nimi i zacząć już konkretne projekty przygotowywać. I myślę, że z mojej strony to na razie tyle. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Mnóstwo danych, mnóstwo informacji, wszystkie bardzo, ale to bardzo przydatne od samego początku aż po te daty. A teraz bardzo serdecznie proszę o przedstawienie tego, jak wygląda ta sprawa z strony drugiej, czyli projekty z norweskimi partnerami. Doświadczenia Innovation Norway. Bardzo serdecznie proszę pana Konrada Koniecznego z Innovation Norway o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu, god dag, jak to mówią w Norwegii. Bardzo mnie cieszy tak liczna Państwa obecność, bo mam wrażenie, że to zwiastuje dużą ilość wniosków, a przede wszystkim dużą ilość wniosków składanych w partnerstwie z podmiotami norweskimi. Nazwa Innovation Norway kilka razy już padła dzisiaj na tym spotkaniu. Czym jest Innovation Norway? Innovation Norway jest najważniejszą norweską agencją rządową działającą na rzecz wspierania innowacji i rozwoju norweskiego biznesu. Działamy w Norwegii, działamy przede wszystkim w Norwegii, wspierając norweskich przedsiębiorców, ale działamy także za granicą. Posiadamy ponad 30 biur na wszystkich praktycznie kontynentach. Działamy także w Polsce i nasze działania są także związane z grantami. W jaki sposób pomagamy przedsiębiorcom? Pomagamy im w promocji, wspieramy rozwój ich kompetencji, doradzamy firmom, pomagamy w tak zwanym networkingu i również mamy własne mechanizmy finansowe. To z doświadczeniem z tego ostatniego obszaru wiąże się nasza obecność przy grantach norweskich. Rocznie procesujemy od 8 do 10 tysięcy wniosków od norweskich przedsiębiorców. To jeżeli chodzi o naszą obecność w Norwegii. Jakie efekty dają te działania? One przede wszystkim pomagają firmom w rozwoju, w zwiększeniu sprzedaży, w zwiększeniu produktywności, także we wzroście zatrudnienia i podobnych efektów spodziewamy się od przedsiębiorstw realizujących projekty w ramach grantów norweskich. A teraz jakie są nasze doświadczenia z grantami? Innovation Norway działa w kilku krajach, gdzie granty są realizowane i w Polsce jako partner programu przede wszystkim skupiamy się na tym drugim obszarze, tutaj widocznym, wzmocnienie stosunków między Norwegią a krajem beneficjentem. Granty, jak widzimy w poprzedniej edycji, wynosiły 1,8 miliarda euro, teraz wynoszą 2,8. Realizowane są w 15 krajach, a Innovation Norway w ich ramach przede wszystkim zajmuje się finansowaniem projektów, poszukiwaniem partnerów. To jest jedna z ważnych ról. Doradztwem. Łącznie środki, którymi Innovation Norway operuje, czyli te środki, które będzie przekazywało przedsiębiorcom w ramach obecnej perspektywy, to 190 milionów euro i mówimy tutaj o wszystkich krajach, w jakich Innovation Norway działa. Nasze role są różne w zależności od kraju. Łącznie działamy w 10 krajach, które są beneficjentami grantów norweskich i grantów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W 5 z nich jesteśmy operatorem, w 5 kolejnych pełnimy rolę partnera i taką rolę pełnimy w Polsce.
W poprzedniej edycji grantów norweskich, jeżeli Państwo macie jakieś z nimi doświadczenie, Innovation Norway było operatorem programu Green Industry Innovation. Byliśmy operatorem w Polsce, byliśmy w Bułgarii i Rumunii. Wszędzie tam łącznie mieliśmy 115 projektów partnerskich, projektów z partnerami norweskimi. To była mniej więcej połowa wszystkich realizowanych projektów. I do czego, tak powiem, jaka była rola tych partnerów? Jaką rolę miały norweskie przedsiębiorstwa, norweskie instytucje? Podpis jest po norwesku, ale przetłumaczę krótko. Przede wszystkim to był transfer kompetencji. 22 projekty z tym związane. Transfer technologii, także transfer, sprzedaż usług i produktów, rozwój produktów i inne pomniejsze. Także te role, jakie norweskie przedsiębiorstwa mogą mieć w Państwa projektach, są bardzo zróżnicowane. Bardzo cieszył nas bardzo wysoki procent absorpcji. Praktycznie w Polsce wszystkie 28 projektów, które zostały pozytywnie przyjęte, zostały pozytywnie zrealizowane i mam nadzieję, że podobnie będzie w tej nowej perspektywie grantów. Co się udało osiągnąć w 8 krajach, gdzie te granty były, w których my byliśmy zaangażowani w poprzedniej perspektywie, to one przede wszystkim wyzwoliły dodatkowy kapitał. To połączenie dofinansowania ze środków publicznych z własnymi środkami przedsiębiorstw pozwoliło na ich szybszy rozwój, na wdrożenie ekologicznych technologii i produktów, zwiększenie innowacyjności. Ten temat zwiększenia innowacyjności i to, że innowacyjność jest w zasadzie koniecznością, jeżeli myślimy o rozwoju. To było już powiedziane dzisiaj kilkukrotnie. Udało się stworzyć około 100, nawet ponad 100 nowych miejsc pracy i wzmocnić stosunki dwustronne między Polską a Norwegią. I mam nadzieję, że tak będzie teraz w tej nowej perspektywie. Także przechodzę do części, gdzie opowiem o tym, jak szukać partnerów w Norwegii do swoich projektów. Proszę Państwa, co jest fundamentem relacji? Czy to jest relacja prywatna, osobista, czy relacja biznesowa? Tym fundamentem jest oczywiście zaufanie. I to będzie się tyczyło tak samo państwa, jak i strony norweskiej. To państwo musicie zaufać, że norweskie przedsiębiorstwa, norweska instytucja może się przyczynić do państwa sukcesu i zaufać państwu musi też strona norweska. Musicie Państwo znaleźć wspólny cel, wspólny interes, dwustronne korzyści. Ważne jest, myśląc o projekcie, też widzieć w nim przestrzeń, znaleźć w nim przestrzeń dla partnera. Później w dalszym etapie rozmów bardzo ważne jest określenie ról i odpowiedzialności w projekcie. To Państwo będziecie właścicielem projektu, to pełna odpowiedzialność w tym sensie za projekt spada na Państwu, ale musi być też w tym jakaś przestrzeń dla partnera. To wszystko wymaga czasu. To dość oczywiste. Jak zawiązywanie każdej relacji, także tej relacji biznesowej, to wymaga czasu. Na szczęście mamy dość komfortową sytuację. Nie tak jak w poprzedniej edycji programu, gdzie czas naboru był bardzo krótki. Tutaj mamy praktycznie 2 miesiące, ja to nazwałem rozgrzewką. Nie ma jeszcze naboru. Państwo już wszystkie podstawowe informacje na temat programu możecie otrzymać. Wkrótce zostaną dokumenty opublikowane na stronie internetowej. De facto, mimo że sam nabór będzie trwał około 3 miesięcy, Państwo macie 5 miesięcy na to, aż do końca marca,
żeby stworzyć zarys projektu, znaleźć do niego partnera i złożyć dokumenty. Ta rozgrzewka pomoże w analizie dokumentów, w właśnie stworzeniu zarysu programu i mam nadzieję też znalezieniu partnera w Norwegii. Kiedy przyjdzie czas naboru, możecie Państwo te dokumenty składać już jak najszybciej. Jak znaleźć partnera? Ja tutaj Państwu nie sprzedam żadnego magicznego rozwiązania. Przede wszystkim, myślę, warto jest zajrzeć do swoich kontaktów. I to w bardzo szeroki sposób. Oczywiście przejrzeć swoje wizytówki, pomyśleć o tym, w jakich targach Państwo uczestniczyliście, w jakich workshopach, w jakich spotkaniach. Być może Państwa partnerzy biznesowi mają jakieś dobre doświadczenia z partnerami z Norwegii. Przede wszystkim wykorzystać tę sieć własnych kontaktów swoich partnerów biznesowych. To się wydaje, patrząc na poprzednią perspektywę i na to, jaki charakter miały partnerstwa, to się wydaje najbardziej efektywnym sposobem nawiązywania relacji. Taką okazją będzie też dzisiejszy matchmaking po konferencji. Proszę go jak najlepiej wykorzystać. Być może też Państwo reprezentują biznesy z różnych branż, być może w tym okresie do marca będą jeszcze jakieś chociażby międzynarodowe targi, jakieś sympozja, wydarzenia, na których będziecie mieli szansę spotkać się z podmiotami z Norwegii. Bardzo pomocny w poszukiwaniu partnerów jest także internet. To dość banalne stwierdzenie, ale ja podam tutaj Państwu kilka szczegółów. Jest, poza oczywiście wszystkim znanym Googlem, jest kilka internetowych baz firm, które zawierają informacje o norweskich przedsiębiorstwach. Przykładowo PureHelp, jest Brønnøysund registr, norweski, tak powiem, rejestr firm, które można przeszukiwać po branżach na wiele różnych sposobów. Jest również baza, którą przygotowaliśmy my, Innovation Norway. Wchodząc na naszą stronę internetową, która jest oczywiście też w wersji angielskiej, i wchodząc w zakładkę dotyczącą grantów norweskich, możemy kliknąć w link Find a Partner i tam przejrzeć już zarejestrowanych norweskich przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć udziału w grantach norweskich, udziału jako partner. Możecie też Państwo tam swoją firmę zarejestrować, w ten sposób zostawiając swoją wizytówkę dla potencjalnych norweskich firm, które mogą przedsiębiorstw w Polsce szukać. Działa też od tego roku portal The Explorer. To jest portal stworzony przede wszystkim dla wspierania norweskiego eksportu. I teraz krótki film na temat tego portalu. The UN Sustainable Development Goals are high on the global agenda. The world is facing increasing economic, social and environmental challenges, and we have to take our common responsibility seriously. To reach the goals, Norway is taking an active role to promote change. Companies all over the world can now find sustainable solutions to solve the world's challenges, all at the touch of a button. Introducing The Explorer, a new digital marketplace for green technology, bringing you the very latest innovations from Norway. A search instantly delivers solutions you can trust across a spectrum of industries, from green shipping to clean tech and smart cities. The Explorer provides a matchmaking function where buyers and investors can connect directly with Norwegian companies. To solve our challenges, we have to work together across borders, sectors and industries.
The world needs new solutions for a more sustainable future. It's time to choose greener, better and smarter to leave the next generation with a healthier planet. Together, we can set a new standard. The Explorer, green technology north of the ordinary. Na stronie znajdziecie Państwo profile mniej więcej 200 norweskich przedsiębiorców, którzy mają ambicje wychodzenia na zagraniczne rynki, przedsiębiorców z wszelakich branż gospodarki. Znajdziecie tam profile firm, kontakty do właściwych osób. Także to też jest jedno z dobrych, tak powiem, jeden z dobrych kanałów poszukiwania partnerów w Norwegii. O czym warto pamiętać przy poszukiwaniu partnera? To przede wszystkim wrócę do informacji, które przekazywała moja poprzedniczka. Dobrze zapoznać się z zasadami programu, żeby, tak powiem, nie popełnić błędu przy pierwszym kroku. Stworzyć zarys programu, projektu jak najszybciej. Nie czekać. Zacząć poszukiwanie partnera jeszcze przed dopięciem wszystkich szczegółów, tak żeby zostawić dla niego też pewną przestrzeń do własnego wkładu. Wykorzystać travel granty. Proszę Państwa, to jest bardzo dobry mechanizm na to, żeby spotkać się bezpośrednio z osobami. Ten kontakt bezpośredni, Państwo reprezentujecie biznes, wiecie, jak on jest ważny, więc zachęcam do wykorzystania travel grantów do podróży do Norwegii, bądź też zaproszenia partnerów norweskich do Polski. To jak Państwo je wykorzystacie, już od Państwa będzie zależało. I zalecam, to już moje osobiste doświadczenie, nie czekać ze składaniem wniosków do ostatniego dnia. Zawsze coś się wydarzy, co nam może przeszkodzić. Mieliśmy doświadczenia z projektami składanymi kilkanaście minut po zamknięciu naboru. No niestety, zasady są bezlitosne, więc zachęcam nie czekać na ostatnią chwilę, chociaż mamy dość sporo czasu, prawie pół roku. Zachęcam do rozpoczęcia pracy już teraz. A na koniec jeszcze kilka informacji na temat różnic kulturowych między Polską a Norwegią. Mimo że jesteśmy dość bliskimi krajami, to kulturowo wiele nas dzieli. Tutaj trochę zabawna natura norweska pokazana w postaci form grzecznościowych wersji angielskiej i norweskiej. No, Norwegowie, jak to się mówi, są pragmatyczni i są osobami niewielu słów. Norweska kultura, także biznesowa, jest bardzo bezpośrednia i czasami może być odbierana przez partnerów z południa, z naszej części Europy jako zbyt bezpośrednia, może trochę jako niegrzeczna. Jeżeli Norweg chce nam powiedzieć nie, powie nie. I to będzie ostateczne nie, to jest koniec tematu. Nie będzie szukał, zwodził państwa, dobrze, zastanowimy się jeszcze. To może być źle odbierane, ale to także, powiem Państwu, bardzo ułatwia rozmowy. Wiecie Państwo, mówiąc dokładnie, na czym stoicie, rozmawiając z norweskimi firmami. Tych różnic jest kilka, warto o nich pamiętać. Generalnie kod biznesowy jest w Norwegii znacznie mniej formalny, chociaż nie należy tego mylić z pewną, nie wiem, familiarnością. Norwegowie są skupieni na biznesie. To, że Państwo nie spotkacie się z osobą w garniturze i w krawacie, nie znaczy tego, że możecie i będą Państwo z Państwem rozmawiali od razu na ty, nie oznacza tego, że możecie Państwo się z nimi, tak powiem, familiaryzować. Nie, Norwegowie zachowują luźną formę, ale są bardzo, jak mówiłem, merytoryczni i pragmatyczni. Cała Skandynawia to żadna nowość, jest obszarem o bardzo spłaszczonej strukturze, z bardzo spłaszczonej hierarchii. To ułatwia rozmowy z norweskimi przedsiębiorcami. Kontakty są znacznie mniej sformalizowane. W trakcie rozmów, w trakcie negocjacji Norwegowie lubią rozmawiać o konkretach. Te grzecznościowe formy, które u nas często funkcjonują, pewne kilka pierwszych kroków, zapoznania się,
W Norwegii nie jest to konieczne. Norwegowie lubią przejść od razu do meritum sprawy i trzymać się harmonogramu spotkań. Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić na wstępie, na spotkaniu z Norwegami, to się spóźnić. I warto jest rozmawiać, jak powiedziałem, otwarcie. Mówiłem o tym zaufaniu. To w moim osobistym zdaniem jest powód ogólnie norweskiego sukcesu gospodarczego. Tam ludzie mający zaufanie do państwa, mający zaufanie do siebie znacznie mniej czasu tracą na zabezpieczanie się. Warto z Norwegami rozmawiać w sposób otwarty, mówić im jasno, co państwo chcecie zrealizować w ramach projektu i pamiętać o tym, że Norwegowie będą też potrzebowali trochę czasu na omówienie tego tematu wewnątrz swojej firmy. Mówiłem już o płaskiej strukturze, o pewnym nieformalnym sposobie zarządzania. Często spotkacie się z jedną osobą. Nie liczę, proszę Państwa, na to, że na spotkanie przyjdzie, nie wiem, dyrektor, jego zastępca, szef działu. Nie, jedna osoba przeważnie wystarczy do tego, żeby wiążące, tak powiem, kwestie omówić. Bardzo ważny jest w norweskiej kulturze uwzględnianie podwładnych, unikanie długiego, formalnego procesu. Natomiast istotny jest też konsensus, spinanie. Bardzo wiele w norweskiej kulturze czasu poświęca się na dyskusje i właśnie włączanie wszystkich, jak powiedziałem, spinanie ich. Być może to jest też przyczyna, dla którego spinacz biurowy został wynaleziony, opatentowany właśnie w Norwegii pod koniec XIX wieku. I co cechuje norweskich przedsiębiorców? Przypuszczalnie będzie o tym mowa za chwilę na panelu. Natomiast bardzo z mojej perspektywy charakterystyczne jest budowanie relacji biznesowych opartych na zaufaniu, co wymaga czasu, o tym już wspominałem. Umiarkowana motywacja do wysokiego zysku, raczej nastawienie na długotrwałą korzyść, na długotrwałą współpracę. To też proszę mieć w pamięci, myśląc o opisywaniu swojego projektu. Norweskich przedsiębiorców charakteryzuje częsty brak doświadczeń z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa, które dzisiaj się z Państwem spotkają, ale to też może wymagać przedstawienia państwa w trochę szerszym kontekście, kiedy będziecie zwracali się do norweskich potencjalnych partnerów. Norwegów też charakteryzuje niski poziom zrozumienia dla wymogów biurokratycznych i presji czasu, która jest związana konkretnie z tym programem. To też warto im uświadomić, to, że nie macie państwo, że macie bardzo państwo konkretny deadline, mówiąc brzydko, ten koniec marca i do tego czasu wszystkie decyzje muszą być podjęte. Duży też nacisk kulturowo kładzie się na uczciwość i bezpieczeństwo, więc też proszę, tak powiem, pamiętać o tym i dać Norwegom odczuć, dać im szansę na takie odczucia. Charakterystyczne jest, tak jak mówiłem, bezpośrednia komunikacja otwarta i konsultowanie decyzji. Na sam koniec chcę powiedzieć o tym, że to pani Nina Witoszek na inauguracji grantów wspominała o kooperatywnej przewadze nad konkurencyjnością. Ja powiem to inaczej na koniec mojej prezentacji. Proszę Państwa, współpraca się opłaca. I proszę o tym pamiętać, składając wnioski. Dziękuję bardzo. Współpraca się opłaca. Czas na to, żebyśmy powiedzieli sobie kilka słów na to, jak te partnerstwa mogą, powinny i będą wyglądały w praktyce i jak wyglądały do tej pory. Czyli jak współpracują ze sobą przedsiębiorcy z Polski i z Norwegii. Czas, proszę Państwa, na nasz krótki panel dyskusyjny. Bardzo zapraszam tutaj na scenę
jego uczestników, pana Michała Polańskiego z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Widzę, że krzesełka się już pojawiają. Pana Bartłomieja Lozię z Better Software Group SA, pana Mariusza Rajcę, Tomra Sorting, pana Karstena Williama Nielsena, Scandinavian Polish Chamber of Commerce. Czy 4 panów już mamy? Rozumiem, że w tej chwili ten mikrofon może zostać zdemontowany po to, żebyście panowie mogli przejąć. A nie, są 4 mikrofony dla panów. Fantastycznie. Nie działa na razie? Już działa. Witam Państwa serdecznie. Już zostałem przedstawiony. Nazywam się Michał Polański. Mam zaszczyt być dyrektorem Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości w PARP. Mamy to szczęście, że z Norwegami i z Norwegią współpracujemy dużo dłużej niż ten program. Także zanim zaczęliśmy przygotowywać ten program, już wcześniej z Norwegią współpracujemy, co mam nadzieję przyczyni się również do tego, że i Państwu będzie łatwiej nawiązać i realizować projekty w ramach partnerstwa z Norwegią. Dzisiaj zaprosiliśmy 3 firmy, a właściwie 2 firmy i 1 instytucję, czy też osoby reprezentujące 2 firmy i 1 instytucję, ale ta osoba, która reprezentuje instytucję, też ma duże doświadczenie biznesowe. Chciałbym przedstawić naszych uczestników. To jest pan Bartłomiej Lozia z firmy Better Software Group SA. Dzień dobry. To jest pan Karsten William Nielsen, który jest przedstawicielem, a właściwie przewodniczącym Polsko-Skandynawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Dzień dobry. I mam również osobę, która będziemy pytać o praktyczne aspekty tego, jak realizować czy przygotowywać projekty właśnie z grantów norweskich. To jest pan Mariusz Rajca, który jest prezesem zarządu spółki Tomra Sorting w Polsce. Dzień dobry. I będę Państwa teraz prosił o krótkie przedstawienie swoich firm i instytucji, tak żeby Państwo wiedzieli, z kim mamy do czynienia, co to są za firmy, jakie mają doświadczenie, jakimi dziedzinami się zajmują. Może zaczniemy alfabetycznie, czyli najpierw pan Bartłomiej. Dzień dobry Państwu. Ja reprezentuję spółkę Better Software Group, a jak nazwa mówi, robimy software, tylko że better. A tak na poważnie to... To taka typowa polska spółka software'owa. Tak jest. Tylko, że nie produkujemy tego naszego software'u i naszych usług tutaj dla podmiotów polskich, ale współpracujemy głównie z krajami skandynawskimi. Nasza przygoda zaczęła się 6 lat temu, a nasz software dostarczamy w takiej ciekawej niszy, jaką jest telewizja, media i wszystko, co jest związane z rozrywką, z czytaniem gazet, z czytaniem, słuchaniem audiobooków, a z oglądaniem serwisów a la Netflix czy HBO. Więc nasze usługi właśnie związane są z mediami, a te media dostarczamy na obszarach Skandynawii, głównie Norwegii. Na pewno osoby tutaj z Norwegii, któraś z tych osób na pewno posiada usługi z grupy Telenor, z Kanal Digital lub współpracuje, też ogląda telewizję norweską TV2. To są właśnie podmioty, z którymi my współpracujemy i dla których dostarczamy właśnie nasze usługi, nasze produkty. Naszą drugą nogą taką software'ową to jest IoT, czyli wszystko to, co pomaga nam lepiej zrozumieć ten świat mądrych urządzeń, zrozumieć i przetworzyć dane, które z tych urządzeń przechodzą i w sprytny, ładny sposób zaprezentować użytkownikowi na smartfonach, na telewizorze czy innym dużym urządzeniu. Ostatnie zdanie. Spółka ponad 100 osób i tak jak powiedziałem od 6 lat głównie kraje skandynawskie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I nasz nowy drugi uczestnik, our next speaker, Mr. Karsten William Nielsen, who represents the Polish Scandinavian Chamber of Commerce. As far as I know, you were elected 6 times to be a chairman of this organization, which aims to support the collaboration between Polish and Scandinavian companies. Can I have to ask you? Good morning, ladies and gentlemen. I must say it's a bit awkward. I am not used to sitting on a bar stool so early in the morning, but I shall get comfortable. First of all, I was actually elected 7 times, just to correct that.
The Scandinavian Polish Chamber of Commerce is an institution that we formed some 15 years ago. Before that, we had a separate Norwegian, Swedish, Finnish, Danish chamber. But really all we did in those days was to get together and have a few beers. So there was not many ministers that would like to come and talk to us. So we decided if we joined forces, we would be much more efficient. And that is what we did 15 years ago. And today we represent Denmark, Norway, Sweden, Finland, the 3 Baltic countries, and Iceland. And we have about 450 members. So we are the 3rd largest foreign chamber of commerce in Poland. And you should know that Scandinavia is the 6th largest investor in Poland. We actually employ nearly 200,000 people in Scandinavian companies, and we know there is nearly 2,000 of them. So, and more are coming. We don't stop coming. We like very much to come to Poland. It's a very exciting place for Scandinavian companies to do business. So I would just leave it like that for the time being. Dziękuję bardzo. Thank you very much. And nasz ostatni uczestnik reprezentuje, o ile tu mieliśmy firmę software'ową, to pan reprezentuje firmę hardware'ową, można powiedzieć, a nawet już takich produktów, które jakby kończą swój żywot. Także chciałbym, pan powiedział troszeczkę o swojej spółce, o tym, czym się państwo zajmują i też dlaczego właśnie tutaj zaprosiliśmy pana na to spotkanie, a nie jest to przypadek. Tak, dzień dobry, witam państwa uprzejmie. Ja mam przyjemność reprezentować norweską spółkę działającą od 10 lat w Polsce. Globalny podmiot, Tomra Sorting, który zatrudnia 4000 osób na całym świecie. Generuje obroty na poziomie 800 milionów euro, a zajmuje się dostarczaniem rozwiązań dla tego, co dzisiaj jest tak głośno dyskutowane, o czym słyszymy, do sortowania odpadów, do recyklingu. Jest liderem na rynku światowym w tym segmencie. Możecie państwo na co dzień spotkać, będąc za granicą, te produkty gdzieś tam oddając butelki do takich urządzeń, automatów. To jedna część działalności. Ale też cokolwiek państwo nie konsumujecie, to pewnie w znakomitej większości było sortowane przez maszyny, które my dla tych największych globalnych marek dostarczamy. W recyklingu to wszystko to, co każdy z państwa wyrzuca na co dzień, żeby mogło być poddane recyklingowi, musi być posortowane na określonej ilości materiałów. To dzisiaj coraz częściej dzieje się z wykorzystaniem tych najbardziej innowacyjnych technologii. No i to, gdzie też tam działamy, co jest w szczególności też tutaj było wiele mowy o paniach, to sortujemy też diamenty. Tak, a więc to ten obszar działalności. No i faktycznie od 10 lat działamy, a pewnie dlaczego tutaj się znaleźliśmy dzisiaj, gdyż w ostatniej perspektywie mieliśmy przyjemność uczestniczenia w 4 projektach. Może za chwilę, bo będę pana specjalnie o to chciał zapytać. Ale najpierw chciałbym, żebyśmy trochę nawiązali do tego, co już zostało powiedziane, czyli tego, jak z panów punktu widzenia jest jaka jest najlepszy sposób na to, żeby znaleźć tego wymarzonego norweskiego partnera, a później jak go utrzymać, jak z nim współpracować tak w swojej codziennej działalności. I chciałbym to pytanie zadać najpierw naszemu gościowi z Izby Przemysłowo-Handlowej, która, jak rozumiem, właśnie takie firmy współpracujące na co dzień również grupuje. Maybe I can repeat in English. Yes, I mean, there are many Polish companies that are member of our chamber. I mean, basically because they are operating in Scandinavia, working with Scandinavian companies. And we see, of course, that there is a huge interest, both from Poland and from Norway, to work together. And we have to bear in mind that in Norway we have 200,000 Polish people working, and they have been working there for many, many years. And since we only have 5 million people, that is quite a large percentage. So Norwegian companies, Norwegian people are used to working with Polish people, and they like working with them. Without them, our economy would probably be slightly different. So therefore, they are used to the attitudes or the different attitudes, and they see Poland as a great place to be. And they are coming here. Many of them have been here for many years, been very successful, and we like to work with them. And Scandinavian companies have a tremendous advantage when it comes to recruiting. Polish people like to work for Scandinavian companies.
Teraz może tutaj poproszę pana Bartłomieja o takie jakby osobiste wspomnienia. Jak to było z tym poszukiwaniem partnerów norweskich? Dlaczego w ogóle Norwegia i dlaczego decydował się pan na prowadzenie właśnie biznesu czy interesów z tymi rynkami? Norwegia jest bardzo ciekawą alternatywą dla Stanów Zjednoczonych i jest o wiele, wiele bliżej. To znaczy równie ciekawy obszar, a równie... Dystans ma znaczenie. Dystans ma znaczenie, tak. I nie trzeba nocą pracować, prawda? Tak. Nie trzeba nocą, a co najważniejsze dla dwóch stron, to jeżeli trzeba się spotkać, to w ciągu 2-3 godzin jesteśmy w stanie być czy to z Warszawy, czy z Wrocławia, w Oslo, w Bergen, czy w innym mieście w Norwegii. I to jest coś, co nasi partnerzy doceniają w dwie strony. My tak samo, jeżeli czegoś potrzebujemy, to nie jest problemem spotkać się następnego dnia twarzą w twarz, omówić problem, czy też omówić jakąś nową inicjatywę i działać spokojnie. A poza tym to, co zawsze mnie fascynowało, to taka kultura skandynawska, czyli spokój w biznesie, długotrwałe planowanie, nie porywanie się na krótkoterminowe cele, ale na zaplanowanie z głową całego procesu, poświęcenie nawet dłuższego czasu, 6-9 miesięcy na doprowadzenie tego procesu do tej końcowej fazy i osiągnięcie oczekiwanego efektu, więc to jest coś, co daje taką stabilność w biznesie, stabilność w planowaniu w ogóle wszystkiego, całego procesu, no i dowiezienie oczekiwanych celów na samym końcu. No muszę jeszcze o to zapytać, bo jednak biznes to pieniądze. Jak jest z tym płaceniem, tak? Rozliczaniem się, zawiązywaniem kontraktów? Czy to jest dobre miejsce, czy to jest złe miejsce? To taka ciekawa rzecz. Kiedy podpisywaliśmy pierwszy kontrakt ze spółką norweską, dostaliśmy dokument 6-stronicowy i to był taki kontrakt na współpracę między Polską a Norwegią, czy też Polską a norweską spółką. I pytamy się, czy to jest wszystko, a strona norweska mówi, no tak. Ogólne warunki. Nie ma. To jest dokument, template, który jest przygotowany przez rząd. Jest on znany przez wszystkich przedsiębiorców, przez wszystkich prawników. Tutaj musimy uzupełnić w 3 miejscach. Dodatkowy załącznik określający zakres pracy i to jest wszystko. Więc podpisanie pierwszego kontraktu, a właściwie jego negocjacje zajęły 2 dni negocjacji, a 15 minut podpisanie. Więc to było takie ciekawe. A rozliczenia? A rozliczenia, z tym już jest inaczej, ale to wynika jakby ze skomplikowalności procesu. Wiele firm finansowych, chyba dla tych firm, w których pracujemy, finanse są outsourcowane gdzieś do krajów innych jak Pakistan, więc cały proces po prostu przetworzenia tej gotówki trwa jakiś czas, więc średni termin płatności to jest takie 60 dni, coś koło tego, ale to po prostu jeżeli wskoczy się w ten zwyczaj płatniczy, to jest to regularne i nie ma żadnego problemu. No, ja traktuję tą umowę, tak, na tę dokumentację jako pewne wyzwanie również dla PARP-u, bo my również przygotujemy dokumentację dla Państwa jako beneficjentów tego programu. Nie wiem, czy uda nam się w 6 stronach zmieścić, ale zawsze można zmniejszyć druk, ja mówię, albo zrobić w 2 kolumnach, albo odesłać do załącznika. Także będziemy tutaj starać się, żeby te 6 stron gdzieś tam się pojawiło. A teraz... Byleby nie było między wierszami. Nie, absolutnie. Tutaj jesteśmy też państwem, mam nadzieję, tak jesteśmy postrzegani jako PARP, jako taki partner pewien, tak, surowy, ale jednak pewien. Natomiast teraz już wróciłbym do tych właśnie doświadczeń z poprzednich, no bo to jest pierwszy program, który będzie wdrażany przez PARP, ale nie pierwszy, który w ogóle już funkcjonował w Polsce. I właśnie firma Tomra to jest ta firma, która również korzystała z tych pieniędzy, jak również korzystała z samego programu. Proszę powiedzieć, dlaczego tak się stało, że Państwo z niego korzystają, no i też jakie efekty, czy jakie rezultaty Państwo z tego osiągnęli? A więc tak naprawdę my działaliśmy w Polsce i dowiadując się o tym, że taki program istnieje, też poszukiwaliśmy, czy inaczej informowaliśmy potencjalnych beneficjentów o tym programie. I to, co różni prywatny segment małych i średnich przedsiębiorstw w tym obszarze, w którym my działamy, to, że jest ograniczony dostęp do finansowania. Czyli te przedsiębiorstwa często zdające w recyklingu działają na poziomie, na rynku międzynarodowym, aczkolwiek ze względu na wiele aspektów ta strona przychodowa jest inna w Polsce niż na tamtych rynkach. I było to fantastycznym miejscem czy sposobem na pozyskanie kapitału, na zwiększenie swojej konkurencyjności i przeskok technologiczny. My byliśmy w stanie udostępnić to doświadczenie, które posiadamy, technologie, którymi dysponujemy,
tym polskim partnerom i można powiedzieć to, co już tutaj moi przedmówcy powiedzieli. Ta niewielka skala projektów, dzisiaj widać, jak one mają duże znaczenie. Znaczy, to, co charakteryzuje te projekty, to taka duża efektywność. To były 4 projekty w segmencie. Jeden z tych projektów, jeżeli mogę pokrótce powiedzieć o tym, to jeden z tych projektów to było wydzielanie metali z odpadów po strzępieniu, z samochodów po strzępieniu, czyli jak już każdy z tych samochodów, którymi się poruszamy, kończy swój żywot, trafia do strzępienia, to normalnie powstawały odpady, które trafiają na składowisko i dzięki jednej z tych instalacji tak naprawdę odzyskuje się metale różnego rodzaju z tego, co wcześniej trafiało na składowiska. W innym przypadku mówimy o recyklingu butelek PET. Również jeżeli kiedyś te butelki, które wszyscy dzisiaj dostaliśmy, skończą swój żywot, to ona się składa z 3 materiałów. I żeby ona mogła być poddana powtórnie recyklingowi, to tak naprawdę trzeba te wszystkie materiały rozdzielić. I to proszę sobie wyobrazić, że na takich instalacjach, czy jedna z tych instalacji, która została sfinansowana, czy współfinansowana z tychże środków, można takich butelek przetworzyć ponad 150 000 w ciągu godziny. Inny przykład to instalacja, która powstała również dzięki tymże środkom, która pozwala wysortować metale, tworzywa sztuczne, papier z odpadów, które generuje 100 000 rodzin. A więc łączna wartość tych projektów to tylko 8 milionów euro. Ta wartość grantu to około 4 milionów euro. To 4 projekty, ale dające taki bardzo materialny wymiar. I to było to, co charakteryzuje i co do dnia dzisiejszego, dzisiaj to, co powiedziałem wcześniej, mówimy o gospodarce o obiegu zamkniętym też tutaj. Wcześniej to było wspomniane. Te 5 lat temu było trochę inaczej, a wszystkie te projekty dzisiaj fantastycznie wpisują się w to, o czym dzisiaj dyskutujemy. I my możemy z naszej perspektywy mieć, oczywiście jesteśmy spółką globalną i udostępniamy te rozwiązania. To, jak pan pyta, jaką było naszą korzyścią, może to nie był wymiar taki typowo biznesowy, bo to, żeby podać skalę, to jest kilka rozwiązań w każdym projekcie, a my dostarczamy ponad 1000 rocznie dla różnych gałęzi przemysłu, ale to unikalność. To, co dzisiaj obserwujemy po tych kilku latach po zrealizowaniu tych projektów na co dzień i w tych dyskusjach z tymi użytkownikami, jak duże to miało dla nich bezpośrednie znaczenie. Dziękuję. No, pora już jakby podsumować czy kończyć naszą tą część konferencyjną. Więc z tego, co tutaj panowie mówili, to powiem pierwsza rzecz, opłaca się współpracować ze Skandynawią, bo płacą choć późno, a w terminie. Nie handryczą się o umowę, także tutaj czas podpisywania. Więc są szczerzy, łatwo się te kontakty nie nawiązuje, bo wymaga to czasu i zbudowania zaufania. Tutaj nawiązuję do tego, co mówił Konrad, ale jak to się już uda, to na podstawie tego zaufania ta współpraca może być długoterminowa. I warto korzystać ze środków finansowych, które Państwu udostępnimy wspólnie z partnerami, bo my też jesteśmy w partnerstwie z Norwegią, udostępnimy Państwu. Warto z tych pieniędzy korzystać i nie tylko w takim zakresie, żeby sfinansować swoje jakieś tam przedsięwzięcie czy działanie, które mamy już zaplanowane, ale po to, żeby korzystając z tych środków nawiązać partnerstwo z Norwegią i to partnerstwo później w długi sposób wykorzystywać, tak, żeby później już, nawet już bez tych pieniędzy można było dalej funkcjonować w partnerstwie. Ja chciałem też jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Tutaj mamy firmę, która jest duża, to jest firma Tomra, którą pewnie Państwo od razu pomyśleliście, no gdzie ja mam, bo tutaj większość Państwa, a wiem to, bo widziałem listę, to są firmy małe i średnie. Chciałem powiedzieć, że te granty są dostępne dla takich firm przede wszystkim, właśnie dla mikro, małych i średnich. I nie ma tutaj dla nas znaczenia, nawet wręcz przeciwnie, wolimy, jeżeli to są tego typu firmy, które ubiegają się o wsparcie finansowe. Natomiast oczywiście ten zakres partnerów ze strony norweskiej może być bardzo szeroki, to też zostało powiedziane, ale nie wiem, czy warto, żeby powiedzieć, że nie muszą to być również z tamtej strony firmy, a mogą być różnego typu instytucje, z którymi Państwo rozwijają wspólnie projekty. Także korzyść tych projektów my chcemy, żeby została tutaj w Polsce, odnosimy ją wspólnie, bo wiele z nich dotyczy środowiska, wiele z nich dotyczy kwestii takich, które mają znaczenie globalne, ale chcielibyśmy, żeby ta współpraca trwała dużo dłużej niż tylko sama realizacja projektu. Także bardzo Państwu dziękuję, a jeszcze zanim zaproszę Państwa na lunch, to chciałbym powiedzieć, że po lunchu rozpoczyna się sesja B2B, spotkań z naszymi tutaj firmami norweskimi, które przyjechały specjalnie na to spotkanie i warto to spotkanie wykorzystać.
tuż przy wyjściu z tej sali są moje współpracowniczki, koleżanki, które Państwu pomogą znaleźć odpowiednie firmy, z którymi już spotkania zostały umówione wcześniej. One Państwu powiedzą wszystkie kwestie techniczne. Tutaj te spotkania się będą odbywać tutaj, także sala zostanie przearanżowana, podczas kiedy Państwo będą jedli lunch. Natomiast jeżeli ktoś tym razem nie znajdzie tego swojego wymarzonego partnera, to chciałbym zachęcić do tego, żeby skorzystać z naszych innych działań, które będziemy realizować właśnie na rzecz współpracy z Norwegią. Już wkrótce na przykład dla firm, które działają w branży medycznej czy w branży wspierania ludzi niepełnosprawnych, organizujemy spotkania z firmami norweskimi na targach Medica, to jest w Düsseldorfie, to jest bardzo duże wydarzenie i podczas tych targów będziemy mieli okazję spotkać się właśnie z firmami norweskimi. A jeśli ktoś jeszcze będzie szukał i tak naprawdę przy tych wszystkich wydarzeniach nie znajdzie tego swojego partnera, to prosimy o kontakt z nami, czyli z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a konkretnie z naszym departamentem, ponieważ my jako PART współpracujemy i o tym jakby kończę od tego, od czego zacząłem, z Innovation Norway już od wielu lat, pomagając właśnie w znajdywaniu czy w kojarzeniu partnerów z obu krajów. Więc prosimy o taki kontakt. Będziemy tutaj wspólnie działać na rzecz tego, żeby Państwo znaleźli taką firmę czy taką instytucję, z którą chcieliby Państwo współpracę nawiązać. Ja dziękuję już bardzo. Dziękuję za Państwa udział. Tak jak mówię, cieszymy się, że jest Państwa tyle. Mam nadzieję, że również tyle wniosków na koniec będzie, a nawet jeszcze więcej. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim członkom panelu. Szanowni Państwo, faktycznie wychodzimy w tym momencie z tej sali. Ona zostanie przearanżowana. Tutaj będą odbywać się spotkania B2B. Tutaj także będzie strefa info. Natomiast bardzo proszę wziąć ze sobą wszystkie swoje rzeczy. Przearanżowana znaczy, że część tych naszych krzesełek zniknie, część zostanie przestawiona gdzie indziej. Bardzo też proszę o oddanie słuchawek do tłumaczenia symultanicznego. Tłumaczenia symultanicznego już nie będzie. Dziękujemy bardzo panu Bartoszowi Krajce i panu Piotrowi Sutowi, którzy dla Państwa tłumaczyli. Zapraszamy serdecznie na poczęstunek, a po nim wracamy z odświeżonym mózgiem, dożywieni, wiedząc, o czym chcemy rozmawiać z naszymi potencjalnymi, przyszłymi partnerami tutaj w tej sali The Heart Warsaw. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję tym, dzięki którym to spotkanie było możliwe, to znaczy ministerstwom, agencji, ambasadzie oraz Innovation Norway. Bardzo serdecznie dziękuję.